tu jest. Spaluzie ją. Dobra, jeśli macie takie objawy, że chodzi wam nawiew na maksa i nic z tym nie możecie zrobić, lub w ogóle nie chodzi, to prawdopodobnie jest to uszkodzony moduł. No tak, Renault. To prawdopodobnie jest to uszkodzony moduł nawiewu. Jest tam taki tranzystor, który się przepala. Jest on zlokalizowany gdzieś tu w tym miejscu. No i po kolei będziemy się do niego dostawać. Jakoś dokopiemy się tutaj i naprawimy go tanim kosztem. Mamy tu wykałaczki. Dobra, mamy mech. Teraz pod mechem mamy tutaj śrubę Torx. Tu kolejne się chowają. Tu pod spodem są kolejne śruby. Ta jest większa, jakbyście chcieli nie pomylić, a te są mniejsze. Zawsze można cofnąć sobie wideo i zobaczyć, które śruby były gdzie wkręcone. Teraz musimy zdjąć tutaj tą pokrywę. Teraz mamy tu wtyczkę od ABS-u, od airbagu. I musimy ją wypiąć. Coś niekoniecznie, może tu sobie wisieć. Pewnie. Tą śrubę trzeba się jej pozbyć. Teraz schowek. Tu w schowku są schowane śruby. Powinny być 3. Taka sama jak ta z boku. A i może wspomnę od razu na samym początku. Dobrym rozwiązaniem będzie odłączenie minusowej klemy akumulatora, zanim zaczniemy odpinać ten moduł. Zresztą mamy taką skampioną klapeczkę. Muszę tu jakoś dostać do niej. I tu też się chowa śruba.
Tu z boku jest taki kołek, też możemy go sobie wyciągnąć. O. Teraz to powinno tutaj pójść do góry. Właśnie w ten sposób. Teraz mamy kolejną skampioną śrubę, która siedzi tutaj. Też trzeba się jej pozbyć. Teraz jak to wszystko jest tu odkręcone, możemy sobie powoli to pociągnąć do góry, żeby dojść do kolejnych śrub. I ta śruba jest schowana tutaj. Fatalne dojście. W porządku, to była ostatnia śruba, teraz trzeba się pomęczyć z wyciągnięciem schowka. Schowek będzie trzymał wąż od klimatyzacji. Wąż od klimatyzacji, który chłodzi nam browarki. Trzeba na zakładkę. O, i na spokojnie mamy wąż klimatyzacji. Już go nie ma. Nagrywa się? Dobra, zlokalizujmy dziada. Nie wiem, który tu jest tyle tego. Jest u góry. Dobra, teraz tak, z zewnątrz, żebyście orientację mieli, o co chodzi. Tu był schowek. To jest lampka schowka. A to główienko jest tam. To jest moduł. Trzeba pozbyć się tej śruby i wypiąć tą kostkę. Wtedy moduł nam wyjedzie. Pozbędę się tej śruby i postaram się wypiąć tą kostkę. Pokażę wam już, jak będzie wyjęty. Troszeczkę trzeba będzie się tutaj namęczyć. My akurat mamy małe rączki do pomocy, także będzie łatwiej. Dobra, tak to wygląda. Tutaj są te dynksy. Wcisnąć. Już ktoś grzyba. Najwidoczniej jest znaczony. Jest? O, masakra. O, jest ten pierdolnik cały. I teraz naprawimy go. Nie będziemy go wymieniać całego, bo jest koszt jego wysoki. A po prostu go naprawimy. Mamy to dziadostwo Valeo. Tutaj tranzystory. Napiszę, co to za model. To na pewno nie będą oryginalne jakieś zamienniki, ale sprawdzą się bardzo dobrze. Teraz musimy tu odważyć te spinki. No i mamy winowajce. To trzeba podważyć. Ściągnąć ten klip.
Tak, lepiej zacząć od dołu. Wypychamy tu z tej strony ten klip, żeby najpierw wyhaczył się tu z dołu. No i po wszystkim. Jest przyklejony na pastę termiczną. Już nie. No i co? I trzeba go odlutować. Ten środkowy biegun ma odprowadzenie do radiatora i trzeba go troszeczkę przygrzać bardziej. Obsrane od kalafonii, ale to tutaj nie przeszkadza. Z tej strony nic się nie popaliło. Dobra, teraz wlutujemy tego dziada, damy tutaj trochę pasty termicznej i założymy spinkę. Tutaj warto oczyścić tę powierzchnię ze starej pasty. Samej góry nie trzeba, bo on i tak nie dotyka górą, on wystaje poza radiator. Pakujemy go do środka i prawdopodobnie chyba założę sobie klips od razu. Dobra, tak jak widać nie dotyka całkowicie. Jest wsunięty do końca. Klips już go trzyma, żeby mi się nie przesunął. No i teraz tylko to zalutuję. Dobra, nasrałem tutaj. Strasznie ciężko jest tutaj przygrzać tą środkową. Jest ona od razu odbiera ciepło, radiator jest ciepły jak smok. Dobrze tutaj odbiera. Ta środkowa jest wiadomo, to jest ta odbierająca. Tu są jeszcze dziwne luty, więc poprawiłem. Tu jest jeszcze jeden zimny lód, zaraz też go poprawię. Dobra, poprawiony ten tutaj lód. Ten też, te wyglądają dobrze, jest przejście, sprawdziłem. Dobra, idziemy to montować. Dobra, grzydyl jest włożony. I miejmy nadzieję, że będzie działać, bo inaczej to... Dobra. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym tutorialu. Teraz jak to złożyć, to już wiecie. Pobawcie się sami. Trzymajcie się, cześć.